Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną niedzielę Wielkiego Postu, w kolejnym CNN, czyli w kazaniu do okienka. Jak zawsze zaczynamy od Ewangelii, dzisiaj znowu, jak to w tym roku w Wielkim Poście przystało, bardzo długiej. Proszę, posłuchajcie. Z Ewangelii Świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś.
Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Moi drodzy, niesamowite są te Ewangelie w tym roku, te wielkie, długie teksty, te wielkie opowieści Jana, które tak naprawdę nie są tylko opowieściami o jakichś tam kilku wydarzeniach, o Samarytance, o niewidomym, o Łazarzu, tylko w każdym jakby z tych tekstów jest opisana tak naprawdę cała historia zbawienia. Kochani, zbliżamy się już do takich decydujących momentów Wielkiego Postu. Już za tydzień tak naprawdę zaczniemy Wielkie Świętowanie od Niedzieli Palmowej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili troszeczkę coś innego. Dzisiaj nie będzie takiego normalnego kazania, gdzie próbuję Wam po prostu wytłumaczyć Ewangelię. Tylko chcę Wam dzisiaj zrobić krótkie wprowadzenie do czegoś, co chciałbym, żebyście sami zrobili. Do pewnej modlitwy, którą chciałbym, żebyście odbyli, najlepiej już dzisiaj, bo nie ma co czekać na Wielki Tydzień, na Triduum Paschalne, tylko od razu do tego ruszać. Wzięło mi się to stąd, że kiedy sobie tę Ewangelię, szczególnie dzisiaj, przez parę godzin czytałem, myśląc, co mam Wam powiedzieć, a mówiłem już o tej perykopie naprawdę wiele kazań i szukałem czegoś, do czego jeszcze mógłbym się jakby doczepić, to zobaczyłem jedną rzecz. Tylko taką rzecz, która mnie samego sprowokowała do modlitwy i ostatnie parę godzin tu siedziałem w kaplicy, na końcu Wam pewnie pokażę, gdzie jestem, jakby próbując pójść tym tropem. Otóż ten trop nazywa się najkrócej, że ta Ewangelia nie jest tak naprawdę o śmierci i powstaniu z martwych Łazarza, ale jest o śmierci i powstaniu z martwych Chrystusa i tego, dlaczego to zrobił. Najpierw krótkie wprowadzenie. Moi drodzy, chciałbym Was zaprosić do pewnego rodzaju takiej medytacji, do pewnego rodzaju takiego duchowego postawienia się w pewnym miejscu. Mianowicie poczytajcie tę Ewangelię dzisiaj, zwracając uwagę na Łazarza w grobie. W sensie zostawcie dzisiaj, tylko w tym jakby czytaniu tej Ewangelii, te wszystkie wcześniejsze momenty, całą tą drogę Pana Jezusa do Łazarza, wszystkie te jego rozmowy z uczniami, z siostrami Łazarza i tak dalej. Tylko usiądźcie w samym tym miejscu, gdzie Łazarz, jak słyszymy, od 4 dni leży w grobie. Kochani, spróbujcie zrobić trochę taką jezuicką metodą, takie dosłowne jakby posadzenie się w tym miejscu. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście w grobie od 4 dni. I oczywiście nie chodzi mi o to żadne takie horrorowe wizje, że was pochowali żywcem. Nie, tylko spróbujcie sobie wyobrazić tą sytuację człowieka zawiniętego w te chusty z zasłoniętą twarzą. I oczywiście nie chodzi mi tu o żadne fizyczne wyobrażenia, nie chodzi mi tu o żadne, no właśnie, takie jakieś, nie wiem, straszno-horrorowo-filmowe wyobrażenia, tylko pomyślcie o tym, że to jest pewnego rodzaju obraz waszej duszy, obraz waszego serca, również waszego ciała, totalnie spętanego. Kochani, ten obraz Łazarza w grobie pokazuje, co grzech, co zło robi z człowiekiem. Robi z nim 2 rzeczy, 2 straszliwe rzeczy. Pierwsza, mniej straszna, ale bardzo straszna, polega na tym, że cały człowiek jest skrępowany. Jego ręce i nogi, czyli to, że tak powiem, czym robi, to są ręce, czyli wszystkie jego czynności, wszystkie jego czyny, wszystko, co będzie mógł zdziałać kiedykolwiek w życiu, i jego nogi, czyli jego środek transportu, czyli wszystkie, że tak powiem, miejsca, ludzie, spotkania, do których mógłby się udać, zostają skrępowane. To, co robi grzech, to totalnie krępuje człowieka, zamyka wszystkie jego możliwości, zamyka jego zdolności, talenty, miłość, jego uśmiech, jego bycie z drugim człowiekiem, przyjaźnie, relacje wszystkie, geniusze, które są w tym człowieku, wszystko zostaje zamknięte, wszystko zostaje związane. A najgorsze, co się dzieje, to na jego głowie spoczywa chusta. Co to znaczy? Kolejny to jest taki oczywiście symboliczny obraz. Pewnie wiecie, że twarz to jest coś, co wyraża to, kim człowiek jest. Jak się patrzy komuś w twarz, jak się patrzy komuś w oczy, ten sam obraz takiego wpatrywania się komuś w twarz i w oczy, to jest taki obraz, że ja chcę kogoś poznać. Ten człowiek jest całkowicie jakby bez twarzy, bez tożsamości, tak jakby tam była
totalna pustka, tak jakby tam było nic, tak jakby tam było totalne zero, po prostu wyjałowione grzechami i złem, takie puste tożsamościowo istnienie. Kochani, taki to wątek osobisty. Ja dzisiaj, jak sobie siedziałem na modlitwie z tą Ewangelią, jakoś tak mnie poprowadził, mam nadzieję, Duch Boży w tej modlitwie, że jakoś tak wróciłem do tych lat dawnych, kiedy jakby dosłownie wiedziałem, kiedy dosłownie wiem, co to znaczy być w takiej sytuacji jak Łazarz. Tak sobie kiedyś myślałem o tym, że moje grzechy tak naprawdę sprawiły we mnie jedno. Ja się kiedyś zorientowałem bardzo dawno temu, jak się po raz pierwszy chyba naprawdę przyjrzałem swoim grzechom, że one mnie całkowicie tak opustoszyły. W sensie, o co chodzi? Miałem takie wrażenie w pewnym momencie, jak zacząłem się przyglądać temu, co robię, temu, jak grzeszę, temu, jak wygląda moje życie, temu, co te grzechy powodują w moim życiu, to doszedłem do wniosku, że gdybym wyrzucił ten grzech, gdybym wyrzucił wszystkie grzechy, które mam, gdybym wyrzucił te złe rzeczy, które robię, te, w które jestem poplątany, w które jestem pomotany, zamknięty i tak dalej, to gdybym to wszystko z siebie odjął, to nie zostaje nic. W sensie grzech był wszystkim we mnie. Nie wiem, może to jest oczywiście wyolbrzymione, może tak mi zły to wtedy podpowiadał, ale teraz też, kiedy na to patrzę, mam wrażenie, że jakoś tam Duch Boży mnie też do tego prowadzi. To mi się potwierdza. Jakby pustka, całkowicie totalna pustka, wypełniona tym grzechem, dlatego się dało żyć, dlatego dało się jakoś tkwić w takim przekonaniu, no, że nie jest tak źle, że coś tam mam. Tylko że była taka, pamiętam, modlitwa, to było naprawdę już dawno temu, kiedy sobie uświadomiłem, że jeżeli wyrzucę z siebie grzech, jeżeli wyrzucę z siebie wszystkie te złe rzeczy, to zostaje zero. To po prostu nie ma kogoś takiego jak Adam Szóstak. Nie ma kogoś takiego jak ja, nie mam w ogóle tożsamości, że wszystko we mnie jest napędzane tymi pragnieniami, tym grzechem, tymi rzeczami i tak dalej. I dlatego to było tak przerażające, jakby zostawić to i co? I zostanę z niczym. Kochani, to w nas robi grzech. Oczywiście nie znam waszych historii. U niektórych z was pewnie to dosłownie jest tak, jak u mnie było. U niektórych może nie jest tak tragicznie, może ten grzech tylko zajął albo zajmuje tylko część waszego życia. U mnie też już teraz nie zajmuje wszystkiego, to jasne, no jeszcze ciągle te grzechy mam, więc ciągle są te miejsca, które wiem, że jak wyrzucę grzech, to zostanie tam pustka, ale już jest tam coś innego, bo już mieszka też Pan Jezus i mieszka Pan Bóg. Ale był taki czas, kiedy wszystko było we mnie grzechem, kiedy wszystkie inne rzeczy były tak naprawdę nieistniejące. Grzech wszystko wypełniał. I to jest dokładnie ten człowiek, to jest ten człowiek w tym grobie leżący, w sensie ten Łazarz. Wyzuty ze wszystkiego, spętany, ręce i nogi nieruchome i zasłonięta twarz, po prostu trup. Kochani, zróbcie dzisiaj taką medytację o sobie, taką medytację o własnym grzechu, taką medytację o tym, co się z wami dzieje. Nie bójcie się tego. Ja wiem, że to może dla niektórych się wydawać przerażające, ale nie bójcie się tego. Dlaczego? Ano dlatego, że jest ta Ewangelia, którą dzisiaj czytaliśmy i to jest Ewangelia nie o trupie Łazarzu, tylko Ewangelia o Jezusie. Zobaczcie, jest tam takie jedno zdanie, ono mnie dzisiaj naprowadziło właśnie na to, co wam mówię, że kiedy Jezus podszedł do grobu Łazarza, to była tam pieczara, a na niej spoczywał kamień. Kochani, to jest prawie że identyczne wyrażenie, jak to, gdzie kiedyś będzie leżał Pan Jezus. Pieczara i ją przysłonięto kamieniem. Ta Ewangelia to jest Ewangelia o tym, że Jezus umrze. To jest Ewangelia o tym, że Jezus szuka grobu. Wiem, jak to głupio brzmi, bo oczywiście Jezus nie chciał umrzeć, to jest jasne, ale był gotów to zrobić, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby uratować człowieka. Jezus przychodzi i spotyka leżącego w grobie człowieka, swojego przyjaciela, kogoś, kogo bardzo kochał. I co robi Jezus? Każe otworzyć ten grób, żeby wyprowadzić stamtąd Łazarza, żeby go uwolnić, żeby go rozwiązać, jak mówi ta Ewangelia, a sam wszedł na to miejsce. To się nie stało oczywiście dzisiaj w tej Ewangelii, to się stanie za kilkanaście dni, kiedy Jezus do tej pustej pieczary, gdzie Łazarza wyprowadzi z niej, wejdzie. Otóż, moi drodzy, ja wtedy, kiedy sobie uświadomiłem, że jestem trupem, że jest we mnie tylko grzech i jeżeli grzech usunę, to zostaje pustka, to stanęła przede mną tylko jedna perspektywa. Ktoś musi do tego mojego grobu wejść. Ktoś musi tę moją śmierć, tą moją pustkę, tą moją nicość wziąć ode mnie. I taki, kochani, jest tylko jeden. I chciałem was dzisiaj zaprosić. Ja wiem, że to kazanie jest trochę dziwne, że to nie jest takie normalne kazanie, jakie wam zazwyczaj mówię w niedzielę. Ale chciałem was zaprosić po prostu dzisiaj do spotkania z tym Słowem i z Jezusem w takiej osobistej modlitwie. Stańcie w grobie
zobaczy ten grób. Jeżeli go nie zobaczycie w sobie, to nic z tego nie będzie. Jeżeli się nie ośmielicie na zobaczenie, że naprawdę leżycie w grobie, to nic wam to nie da. Jeżeli nie wykonacie takiego odważnego kroku. Jeśli będziecie wiedzieli, że naprawdę jesteście w grobie, nie chodzi mi o to, żeby sobie coś wmawiać, tylko że jeżeli macie grzechy, to jesteście w grobie. Mówię szczególnie do tych, którzy są całkiem w grzechach pogrążeni. Zobacz to dzisiaj. Połóż się w tym grobie i czekaj w tej modlitwie, którą mam nadzieję dzisiaj spróbujesz jakoś tam uskutecznić. Czekaj w tym grobie na głos dochodzący zza tej wielkiej, skalnej przykrywy, która jest na twoim grobie, gdzie słychać bardzo potężny głos Pana Jezusa. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Tam, gdzie jest Łazarz, jest twoje imię. On mi kiedyś powiedział: Adam, Adamie, wyjdź na zewnątrz. Kiedy się leży w grobie, nic nie można zrobić. My często popełniamy ten błąd, że to po prostu, że my chcemy wyleźć z tego grobu. Łazarz już nie mógł wyjść z tego grobu. Jak ładnie zauważyła jego siostra, on już tam cuchnął, już się rozkładał. On naprawdę nie miał żadnej możliwości powstać z tego grobu. I po 4 dniach usłyszał: Łazarzu, wyjdź, ja tam wejdę. I kochani, to jest moje zaproszenie dla was na dzisiaj. Usiądźcie dzisiaj w modlitwie, w takiej cichości, z tym słowem. Zobaczcie swój grób. Tak jak dzisiaj też było w pierwszym czytaniu, gdzie Bóg obiecywał: wydobędę was z grobów. Ludu mój, wydobędę was z grobów. Zobaczcie, w jakim grobie leżycie. I siedźcie na tej modlitwie, nasłuchując tego zdania. Jeśli go nie usłyszycie, to jutro usiądźcie znowu i pojutrze znowu, aż w końcu usłyszycie. Łazarz czekał 4 dni. To nie znaczy oczywiście, że chodzi dokładnie o 4 dni w naszym wypadku. A czasem trzeba trochę poczekać. Ale w końcu zza tej skały słychać głos: wyjdź na zewnątrz. I tylko On, tylko Jezus może te słowa wypowiedzieć. Jak wypowie, to cię uwolnią, rozwiążą, zdejmą ci chustkę z twarzy i okaże się, że jednak nie jesteś taki pusty. I potem Jezus do tego grobu pójdzie, żeby tam za ciebie umrzeć. O to chodzi w tych świętach, które będą już za 2 tygodnie. Zacznijmy już dzisiaj tą modlitwą do nich się szykować. No więc właśnie, moi drodzy, widzicie. A mówiłem wam, że pokażę wam, gdzie jestem. Jestem tutaj, nie wiem, czy dobrze zobaczycie. O! Jestem w kaplicy, tam jest Najświętszy Sakrament. Udało mi się w trakcie mojej wędrówki trafić w końcu do dominikańskiego miejsca. Nie powiem wam, gdzie jestem, a co tam. Jestem u moich braci przez momencik, tylko przez chwilkę. To tyle na dzisiaj. Kochani, posiedźcie proszę z tą Ewangelią. Mnie dzisiaj ta Ewangelia znowu przeorała strasznie serce i będę tu siedział, bo sobie dzisiaj siedzę, zazwyczaj stoję, kiedy za was gadam. Dzisiaj sobie siedzę na tym kazaniu, bo będę siedział dalej z oczekiwaniem na ten głos. Adaś, wyjdź na zewnątrz. Co za Ewangelia? Co za sprawa z tym Jezusem? Usłyszę ten głos, bo On za tej waszej skały mówi te słowa. Pozdrawiam, błogosławię, ściskam. Widzimy się za tydzień w sumie ostatnim wielkopostnym CNN. Miejcie się najlepiej, dobrej niedzieli, z Bogiem, pa!